Właśnie piję takie napary. Ten po lewej zielony to jest taki miętowy, a ten czerwony po prawej to jest granat. Naprawdę dobre to jest. A tutaj mamy pełen wybór smaków. Jeszcze z tej strony. Poprosiłem o taką jeszcze jedną. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale o pająkach, skorpionach i innych cudach. Tym razem witam Was z Stambułu, z miasta w Turcji. Na moim tle, za mną widzicie Hagię Sofię. Jak widzicie, jest ona w remoncie. Jednakże za kilka minut będę szedł do pałacu Topkapi, który jest daleko kawałek za mną. A zatem do oglądania. Przepraszam, to jest wejście do pałacu Topkapi. Minęliśmy właśnie bramę imperialną, wybudowaną przez sułtana Mehmeda, zdobywcę po zdobyciu Konstantynopola. Oddziela ona pałac Topkapi od reszty miasta. Znajdujemy się na pierwszym dziedzińcu pałacu i to, co przed chwilą widzieliśmy, to jest kościół Hagia Iren. Kościół Powołania Pokoju Bożego, bo taka jest jego pełna nazwa. Został zbudowany w IV wieku z polecenia cesarza bizantyjskiego Konstantyna. Usytuowana jest na miejscu dawnej świątyni przedchrześcijańskiej. Świątynia oryginalna spłonęła w czasie powstania Nika w 532 roku, ale w tym samym roku już zaczęła się jej odbudowa. Po odbudowie była ona mniejsza i posiadała tylko jedną kopułę, dwukrotnie przebudowywana, w tym drugi ostatni raz w 740 roku. Wówczas podwyższono istniejącą kopułę, a nad zachodnim przęsłem dobudowano drugą. 10 lat po zdobyciu Konstantynopola przez Turków, czyli 10 lat po 1453 roku, została włączona do pałacu Topkapi. Nie została nigdy przekształcona w meczet, natomiast służyła jako zbrojownia, jako arsenał. Obecnie służy jako sala koncertowa, czemu sprzyja schodkowana budowa kościoła, gdyż kiedyś odbywały się tam zebrania kościelne. Liczne niegdyś freski nie zachowały się do dzisiejszych czasów. W dużej mierze jest to wina ikonoklazmu, czyli sprzeciwie wobec kultu obrazów w kościele wschodnim. Minęliśmy właśnie bramę środkową, jesteśmy na drugim dziedzińcu. Widzicie przed sobą diwan, czyli Radę Sułtańską. Na tym dziedzińcu ponadto mamy szpital pałacowy, kuchnie pałacowe, kwatery janczarów, stajnie i harem cesarski, czyli mieszkanie cesarza, oraz pod tym dziedzińcem mamy cysternę. Właśnie znajdujemy się w haremie, w którym mieszkał sułtan i jego rodzina, czyli jego matka, 4 żony, konkubiny, jego dzieci wraz ze służbą, czyli w tym przypadku czarnymi eunuchami. Widzimy właśnie przykładowe pomieszczenia mieszkalne. Z ważniejszych rzeczy jeszcze opiszę hammam, czyli łaźnie tureckie, w tym przypadku sułtańskie. Są to takie pomieszczenia, w których, jak widzicie, właśnie takie zbiorniki, większe to wanny, mniejsze to umywalki. Są też, że tak powiem, toalety. Za muszlę klozetową w tym przypadku po prostu robi taka dziura w podłodze. Co ciekawe, podczas zwiedzania Turcji zauważyłem, że w toaletach publicznych są nasze europejskie muszle klozetowe, jak i po prostu tradycyjne tureckie, czyli dziura w podłodze. Zgodnie z wiarą islamu mężczyzna może mieć 4 żony, a konkubin tyle, ile zdoła utrzymać.
Właśnie znajdujemy się na dziedzińcu czarnych eunuchów. Kim byli eunuchowie? Byli to wykastrowani mężczyźni i pełnili oni funkcje ochroniarskie i służebne w pałacu sułtańskim. W haremie służyli tak zwani czarni eunuchowie, a w pozostałej części pałacu służyli tak zwani biali eunuchowie. Dlaczego zatrudniano, że tak powiem, wykastrowanych mężczyzn? A to dlatego, że nie było z ich strony ryzyka, że gdzieś ukradkiem któraś z żon sułtana będzie miała z nimi dziecko. Jesteśmy właśnie w sali tronowej, w której właśnie, jak nazwa wskazuje, zasiadał sułtan. Służyła ona jako oficjalna sala przyjęć sułtana, przyjmował tam swoich gości. Służyła jako sala rozrywek dla rodziny sułtańskiej. Właśnie odbywały się tu rozrywki, święta religijne i zaślubiny członków dynastii. Te pomieszczenie to jest Złota Droga. Sułtan wykorzystywał je po to, żeby przechodzić do innych pomieszczeń w haremie. A teraz widzimy dziedziniec apartamentów królowej matki. Mijamy teraz Bramę Szczęścia i wchodzimy do trzeciego dziedzińca. Po prawej stronie widzimy skarbiec. A teraz widzimy właśnie izbę audiencjną, czyli Ars Audaci. Granice po drugiej stronie tego dziedzińca wyznaczał harem i w tym dziedzińcu znajdowała się także biblioteka Ahmeda III. A teraz widzimy właśnie izbę audiencjną, tak zwaną Ars Audaci. Trzeci dziedziniec był także otaczany przez kwatery agasów, czyli urzędników dworskich służących sułtanowi. A teraz widzicie cieśninę Bosfor z czwartego dziedzińca, z którego zaraz zobaczycie też kilka ujęć. Teraz widzicie tradycyjne pismo tureckie. Już niewiele osób umie je odczytać, gdyż prezydent Ataturk po wprowadzeniu republiki wprowadził w jego miejsce pismo łacińskie. To, co teraz usłyszycie, to śpiew na żywo w jednym z pomieszczeń pałacu. Właśnie wróciłem z pałacu Topkapi. Teraz czekam na przewodnika do Hagia Sofia. Naprawdę wielki pałac. Wszystkiego nie nagrałem, bo się nie da wszystkiego nagrać. Niemniej to, co nagrałem, postaram się
w najważniejszych momentach co nieco opisać. Idziemy teraz do Hagia Sofia. Kopuły, które widzicie teraz przed nami, przed główną bryłą budynku, są to mauzolea rodziny sułtańskiej, dobudowane w późniejszym czasie. Zbudowana w latach 326-360 przez Konstantyna Wielkiego i jego syna Konstancjusza II, zniszczona poprzez pożar w 404 po zamieszkach, odbudowana w 415 za Teodozjusza II, ponownie zniszczona w 532 podczas powstania Nika i w tym samym roku Justynian Wielki kazał ją odbudować. W 558 kopuła zapadła się podczas trzęsienia ziemi. Kościół też płonął w kolejnych wiekach wielokrotnie, ale zawsze go szybko remontowano. W 1453 po zdobyciu przez Turków dobudowano minarety i przemieniono go na meczet. Taką funkcję pełnił do 1934 roku, kiedy stworzono z niego muzeum. Od 2020 roku z powrotem jest to meczet. A teraz posłuchajcie muezina wzywającego na modlitwę. A tutaj mamy kolejne zwierzę, bardzo często spotykane w Stambule, no bo blisko jest tutaj morze. Widziałem właśnie cieśniny podczas dzisiejszego spaceru. Jak widzimy, mewa zajada się kocią karmą, no kotów w Stambule nie miara. Jestem już po zwiedzaniu Hagia Sofii. Widzieliście także mój spacer po okolicach. No, jest taka ładna fontanna, park i obecnie czekam na wycieczkę do Błękitnego Meczetu połączoną z wycieczką do hipodromu. Tam mamy właśnie Błękitny Meczet. No nie widać za bardzo go teraz, bo raz, że jest pod światła, dwa, zasłaniają go trochę palmy. Niemniej również jest on ponoć bardzo piękny. Jeszcze chwilę i się przekonamy. Na dziś to już będzie tyle, na drugi dzień. Wczoraj byłem pierwszy dzień w Stambule. No tam nie widziałem zbyt wiele, tylko koty i trochę miasta, bo przede wszystkim to był dzień dojezdny z Polski. Ale niemniej tam co nieco z tego dnia też mam nagrane, a właściwie mam na myśli koty. A wczoraj na obiad właśnie jadłem takiego kebaba z frytkami i do tych frytek jeszcze przynieśli mi po chwili majonez.
Jesteśmy na hipodromie, czyli na placu, gdzie niegdyś była arena do wyścigów konnych. Widzimy tu fontannę Wilhelma II, czyli prezent cesarza niemieckiego dla sułtana tureckiego. Według tradycji z VI wieku budowę hipodromu rozpoczął około 196 roku Septymiusz Sewer, a po przeniesieniu stolicy Cesarstwa Rzymskiego do Konstantynopola, Konstantyn Wielki miał rozbudować i upiększyć istniejący ówcześnie cyrk. Widzicie teraz obelisk Tutmesa III, czyli faraona Egiptu. Obelisk ten jest datowany na XV wiek przed naszą erą. Obecnie mierzy 19 metrów wysokości, kiedyś mierzył około 30. Sprowadzony z Egiptu do Konstantynopola przez Teodozjusza w 390 roku. Teraz widzicie kolumnę wężową, która niegdyś znajdowała się w Delfach w świątyni Apollina. A to jest obelisk Konstantyna, o którego pochodzeniu nic nie wiemy. Zmierzam właśnie do błękitnego meczetu, którego poprawna nazwa to meczet sułtana Ahmeda. Zgodnie z panującym tu zwyczajem, przed wejściem do meczetu ściągam buty. Budowa rozpoczęła się w 1609 roku na polecenie sułtana Ahmeda I, wówczas 19-letniego, i trwała do 1616 roku. Ambicją sułtana było stworzenie budowli podobnej, ale wspanialszej od Hagia Sofii, a według legendy sułtan chciał zbudować ten meczet, aby przebłagać Boga za złe prowadzenie się w młodości. Położenie tego meczetu w pobliżu pałacu Topkapi świadczyło o jego randze i nie zmieniło się to nawet po przeniesieniu siedziby sułtana do pałacu Dolmabahce. Wraz z meczetem Sulejmana meczet ten w okresie monarchii osmańskiej pełnił funkcję świątyni imperialnej. Potoczna nazwa tego meczetu odnosi się do licznych błękitnych zdobień w jego środku. Ponadto meczet ten zerwał z tradycją 4 minaretów, czyli wieżyczek, i ma ich 6. Dotychczas liczba ta była zarezerwowana tylko dla meczetu w Mekce, czyli w najświętszym miejscu islamu. I nadszedł czas na spróbowanie tureckiej herbaty. Dobre. Naprawdę dobre. I nadszedł czas na dzisiejszy obiad. Pasta arabiana. Tam inaczej chyba się troszkę to nazywało, ale po prostu makaron w stylu arabskim. I tu do tego taki chlebek.
naprawdę dobre, lekko pikantne, a tak się składa, że akurat pikantne rzeczy lubię. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie proszę suba, komentarz i łapkę w górę. To naprawdę bardzo się przyda. Zapraszam Was na mojego Instagrama. Link znajdziecie w opisie. Zapraszam Was na kolejny film ze Stambułu, w którym zobaczymy cysternę pod bazyliką i Wielki Bazar, między innymi. Dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia i cześć!